I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun. Through the fire, through the rain, I spread my wings and rise again. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu i kolejnej bardzo zimnej destynacji. Jesteśmy w Bostonie, Massachusetts. Jest bardzo zimno. Jest minusowa temperatura, także podejrzewam, że większość vloga dzisiejszego będzie z czerwonym, przemarzniętym nosem. Ale i tak nie jest tak zimno jak tydzień temu. Tydzień temu było minus 15 stopni w nocy, w dzień trochę cieplej i sypał śnieg przez cały dzień, więc nie mogłem nagrywać żadnego vloga, kamera nie jest wodoodporna. Nagrałem Wam troszeczkę, kilka takich klipów telefonem, zobaczcie jak to wyglądało tydzień temu. Bardzo zimno i dosłownie śnieg sypał przez cały dzień, bez przerwy, albo niesamowicie, bardzo nastrojowo. Uwielbiam takie klimaty, zwłaszcza, że mieszkając w Anglii, ja myślę, że chyba w tym roku nie miałem jeszcze okazji w ogóle zobaczyć śniegu i to była właściwie jedyna okazja, żeby zobaczyć prawdziwą zimę, taką zimę jak bywa w Polsce, czy jak bywała kiedyś w Polsce. No w tym roku było bardzo zimno, także wszyscy mieli okazję zobaczyć dużo śniegu i mrozu, ale no ja w Anglii nie miałem okazji. Wyglądało to naprawdę imponująco. Super, naprawdę super. Cieszę się, że zobaczyłem śnieg w tym roku. Aktualnie znajdujemy się na Newbury Street. Jest to jedna z ulubionych ulic moich tutaj w Bostonie. Jest to taka ulica, na której znajduje się mnóstwo barów, kawiarni, restauracji, butików, sklepów, ale wygląda ona trochę inaczej niż taka typowa ulica do robienia zakupów. Moim zdaniem wygląda bardzo nastrojowo. Ten nastrój pewnie tutaj tworzą budynki właśnie z takie, jak widzicie, to jest z czerwonej cegły. Oczywiście teraz nie jest to najpiękniejsza pora roku. Jest dosyć szaro. Ale latem naprawdę wygląda ta ulica imponująco. Jest bardzo dużo drzew, jest bardzo zielono i myślę, że zupełnie inaczej robi się zakupy na takiej ulicy niż w takim typowym centrum handlowym. Ciekawy sklep z okularami, kosmetyki Lush i idziemy dalej. Ale fajna, typowa amerykańska ciężarówka. Wow. Znajdujemy się teraz w samym centrum Bostonu właściwie. I jednym tutaj z takich miejsc, które chciałbym Wam pokazać, jest biblioteka publiczna w Bostonie. Public Library. Imponujący budynek. Została wybudowana w 1848 roku i jest drugą co do wielkości biblioteką w całych Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy wspólnie, jak wygląda ta biblioteka wewnątrz. Tutaj właściwie nagrałem taki krótki klip kilka miesięcy temu, jak byłem w Bostonie, także nie zdziwcie się, że ludzie mogą mieć na sobie letnie ubrania. I taka jeszcze ciekawostka, bo tutaj często jestem w tej bibliotece, właściwie za każdym razem, kiedy jestem w Bostonie, ponieważ ona znajduje się blisko hotelu, przychodzę tutaj do tej biblioteki na spacer i zawsze fascynowało mnie, dlaczego wszyscy, którzy siedzą w tej bibliotece, nikt z tych osób nie czyta książki żadnej, nikt z tych osób nie ma książki, wszyscy siedzą w laptopach, więc jaki jest sens w ogóle przychodzenia do biblioteki, jeżeli
siedzi się w laptopie swoim własnym. Ale dopiero dzisiaj zapytałem się GP Chata, jak to wygląda i tak jak podejrzewałem właściwie, będąc tutaj w bibliotece, dostaje się dostęp do cyfrowych zasobów tej biblioteki, który jest darmowy i też dlatego właśnie ludzie korzystają z laptopów, wypożyczając książki w formie elektronicznej. Zobaczmy, jak to wygląda wewnątrz. Quiet footsteps on the marble floor. The scent of ink I've missed before. Hardbound memories stacked in rows. Each title hums with tales it knows. Dust in the light like snow in flight. I trace the shelves with silent delight. Fingers pause on a well of spine. Feels like a secret that's suddenly mine. I came for quiet but found much more. Got pulled through pages I can't ignore. In whispered prose and serif grace, We both got lost in a sacred place. lost in the library where the hours fade among ancient voices and thoughts well laid. Every chapter's a key, every page a sigh. We read ourselves beneath a paper sky. Time unwinds in this velvet space. We're not alone in a bound embrace. I found a nook behind poetry's wing, where letters float and old poets sing. Their rhythms echo inside my chest, turning quiet moments into rest. A girl on a cover wore my past, her story sorrow holding fast. I turned the page and saw her through, like she turned and quietly saw me too. Do you ever read to disappear? Or to feel someone once was here. I read to know I'm not alone, that every word could be a home. Lost in the library, not to escape, but to remember, reshape, relate. Ink and silence binding me to you in this temple of tales where something new. No need to speak, the stories know we found each other in fiction's glow. I'll return when the world feels too loud, and we'll meet again where the books allow. In this place of pages beyond the day, where our hearts learned how to stay. Zobaczcie, tak jak wam mówiłem, żadna z tych osób tutaj nie ma książki. Nikt nie czyta tutaj książek. Taka biblioteka. Bardzo imponująca biblioteka, niesamowite wnętrza. Idziemy dalej. Kolejne miejsce, które zobaczymy, to będzie park Boston Common. I mam nadzieję, że tam ten śnieg nie jest przebrudzony tak jak tutaj na tych wszystkich głównych ulicach. Dokładnie tak jak myślałem. Jest dużo czyściej w parku. Śnieg nadal jest biały, czyściutki. I aktualnie znajdujemy się na środku stawu, który tutaj jest w tym parku. Latem pływają łabędzie, takie łódeczki wycieczkowe. A w tej chwili można przejść dosłownie przez całe to jezioro.
A tyle się mówi o tym właśnie, szczególnie w Polsce, w wiadomościach, żeby nie wchodzić na stawy, na zamarznięte jeziora, rzeki. A tutaj Adam spaceruje sobie dokładnie, zobaczcie, środkiem stawu. Tu widzę, że odgarnęli śnieg, nie wiem w jakim celu, zrobili takie lodowisko. No i tutaj jest most. Tu jest most, który właśnie jest nad tym stawem. Bardzo ładnie to wygląda. Nie jestem jedyną osobą chodzącą tutaj po środku tego stawu. Trochę przerażająco wygląda tutaj to, co zostało utworzone na tym stawie. Zobaczcie. Ice Scales. Aż dostałem dreszczy przerażenia. Kurczę, moje obuwie również nie zostało dopasowane do warunków pogodowych. Zobaczcie, jest naprawdę dużo śniegu, a ja jestem po prostu w adidasach. Łatwo się nie chodzi, zwłaszcza, że naprawdę nogi zapadają się w bardzo grubej warstwie śniegu. Nie było to mądre. Wychodzę już teraz z tego jeziora. Taka ciekawostka. Myślę, że tutaj dokładnie w tym miejscu kilka miesięcy temu, jak jeszcze było ciepło, nagrałem takie ujęcie. Wtedy nagrywałem takiego vloga, który nigdy nie ujrzał światła dziennego, ale kilka ujęć pozostało. Boston Common to naprawdę piękny park i znajdują się w samym centrum Bostonu, także jest to świetne miejsce do wypoczynku, zwłaszcza latem. Latem naprawdę jest tutaj fantastycznie, jest tak zielono i znajduje się bardzo wiele wiewiórek, dla których latem tutaj ja kupuję orzechy i przychodzę je tutaj dokarmiać. Także jeżeli będziemy tutaj jeszcze raz latem, to na pewno wtedy pokażę Wam te wiewiórki. Chociaż dopiero po dokarmianiu tych wiewiórek dowiedziałem się, że nie wolno ich karmić tutaj w parku, ponieważ stają się agresywne, zaczynają konkurować ze sobą o jedzenie i wywołuje to agresję. Także nie jest polecane karmienie wiewiórek w parku. Idziemy dalej na spacer. I teraz zahaczymy o dzielnicę, która nazywa się Beacon Hill. To jest taka dzielnica, w której znajduje się bardzo wiele ekskluzywnych domów. I one w zależności od pory roku są świetnie przystrojone. Fantastycznie wyglądają w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Właściwie ostatnio widziałem tę dzielnicę i te wszystkie domy jesienią, kiedy były dekoracje jesienne i halloweenowe. I również tutaj nagrywałem vloga, który właśnie, tak jak już powiedziałem, nie ujrzał światła dziennego, ale kilka ujęć pozostało. Zaraz dotrzemy do tej dzielnicy i zobaczcie, jakie świetne dekoracje były jesienią. Jak widzicie, panuje cisza i spokój, także ja teraz nawet idę środkiem ulicy i nie ma z tym żadnego problemu.
A teraz dotarliśmy na najbardziej znaną ulicę tutaj w dzielnicy Beacon Hill. Ulica nazywa się Acorn Street. Niektóre domy wyglądają bardzo ciekawie. Bardzo niepozorne wejście do domu. Dzwonek ringa z kamerą. I zapewne dom znajduje się za murem. Ta ulica to kolejne magiczne miejsce w Bostonie. Znajdujemy się już teraz w tej dzielnicy Beacon Hill i aktualnie jestem przed sklepem spożywczym. Bardzo ładny sklepik spożywczy. Ale to, co najbardziej mnie tutaj zafascynowało, bardzo ciekawe zjawisko. Posłuchajcie muzyki z tego głośnika. Polska muzyka góralska. Ładnie się ubierać, wiele śpiewać, jak góral być. Muszę jeszcze raz przejść przez park Boston Common. Bardzo ładnie tutaj zostały odśnieżone wszystkie alejki, zwłaszcza po tej śnieżycy, która była tydzień temu. Bardzo przyjemnie się chodzi, bardzo przyjemny spacer. I zobaczcie, lodowisko. Znalazłem jednak wiewiórkę w parku. Coś sobie tutaj wyjada. No ja niestety orzeszków nie mam. Także nie będę mógł dzisiaj jej nakarmić. Tutaj jest słynna bostońska choinka. Teraz nie najlepsza godzina chyba, żeby ją oglądać. Jest połowa lutego. Ona ma jeszcze na sobie lampki zawieszone, także ciekawe, czy wieczorem jest uruchamiana. Kolejne bardzo charakterystyczne miejsce to Massachusetts State House, czyli po polsku Stanowa Izba Massachusetts. Jest to siedziba legislatury stanu Massachusetts, a jej kopuła jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Bostonu. Ja właściwie nie wiem, czy centrum Bostonu to okolice biblioteki publicznej, tak jak Wam mówiłem, czy okolice tutaj Quincy Market, gdzie znajdujemy się w tej chwili. Ten budynek tutaj właśnie za mną to Old State House. Jest to jeden z najstarszych budynków w Bostonie. Został wybudowany w 1713 roku. Pełnił kiedyś rolę centrum rządu kolonialnego, a dziś to muzeum i ważny punkt na szlaku wolności. Wspominałem Wam przed chwilą nazwę Quincy Market. Jest to historyczny targ znajdujący się w centrum Bostonu. Założony był w 1826 rokiem i jest to
Bardzo popularne miejsce tutaj w Bostonie, tętniące życiem. Z tego co pamiętam, targ składa się z kilku budynków. W niektórych budynkach są butiki, pamiątki i jest główna hala, w której jest dużo stoisk i barów z jedzonkiem. I właśnie teraz wybieramy się coś zjeść i szczerze mówiąc myślę dzisiaj o zupce o nazwie clam chowder. Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell us stay. And I know when you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things that were us. I still have to let you go. Take my hand and follow me out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. Out of you in my fantasy. A place for me, a place to be. Out of you in my fantasy. Side. Maybe we cross the line. Oh, you would make me cry. And I know when you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know when you know all the things that broke us. I still have to let you go. Take my hand and follow me. Out of you in my fantasy. Something cool, just something sweet. Follow you in my fantasy. I'll be there, you'll be with me. A place for me, a place to be. All of you in my fantasy. Guys, simple. Strawberry, banana, pineapple, coconut, beautiful, simple. Yeah.
strangers are giving me their money. What up, Janae? Hey, what's up? I've been going to school with this kid since 7th grade. He's been doing this. Bardzo fajne miejsce, nazywa się Wicked Lobster i zamówiłem sobie clam chowder, który jest tutaj w bochenku chleba. Thank you very much, thank you. Wow, zobaczcie, clam chowder podany w bochenku chleba. Mniam. Tak jak przed chwilą widzieliście, zamówiłem clam chowder i tutaj pozwolę sobie przeczytać z internetu, właściwie zapytałem się GP Chata, co to jest właściwie za zupa. Clam chowder w Bostonie to klasyczna kremowa zupa z mięsem z małż, ziemniakami, cebulą i boczkiem, gotowana na bazie mleka lub śmietany. Nazywana jest New England clam chowder i pochodzi z regionu, zwłaszcza z Bostonu. Jest to gęsta, sycąca, podawana często z krakersami ostrygowymi, zupka i w Bostonie zawsze zamawiaj wersję białą, to tradycyjny styl. Wygląda niesamowicie, pachnie naprawdę niesamowicie. Zobaczmy, jak smakuje. GP Chat tutaj sprawdził się bardzo dobrze, pokazując zupkę i opis. I zobaczcie, dokładnie tak jak było opisane, jest podawana z krakersami ostrygowymi. No jest to tutaj właśnie ta biała wersja w bochenku chleba, świeżutki, gorący chleb. Niesamowicie to wygląda. I rzeczywiście tak, są ziemniaki, widać ziemniaki, cebulkę. Smacznego. Pycha. Jedynie tutaj, jeżeli chodzi o siedzenie, to po prostu są to bary, takie stoiska, gdzie można zamówić coś do jedzenia, ale miejsca są takie ogólne, gdzie można no nie usiąść, tylko właściwie się stoi. Ja w tej chwili mam takie miejsce przy ławce, gdzie można tylko sobie stanąć i jeść, ale i tak no myślę, że jest warto. Ma to swój urok, jesteśmy w końcu na rynku. Zupka została zjedzona w całości razem z bochenkiem chleba. Nie zostało kompletnie nic. No ale zupka kosztowała $17.09, więc trzeba było wykorzystać to dokładnie. Wszyscy tutaj właściwie jedzą na stojąco przy takich stolikach.
Zobaczcie, nawet tutaj na schodach. Tutaj ta część rynku jest taka wewnątrz, ale mimo wszystko zobaczcie, bardzo drogie homary jedzone po prostu na schodach. Open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. You can do it all. Start is your Muszę powiedzieć, że bardzo rozgrzałem się z zupką. Była przepyszna, gorąca. Bardzo tego brakowało w dniu dzisiejszym. Zobaczcie, Quincy Market mamy w tle. I to jest takie bardzo popularne miejsce do robienia sobie zdjęć. Z tego co pamiętam, mam fotkę wykonaną właśnie w tym miejscu. Jesteśmy nadal w centrum Bostonu. Bardzo ciekawy budynek. Nie wiem, o co chodzi z takimi mackami wychodzącymi z budynku. I ostatni punkt do zaliczenia dzisiaj to sklep TJ Maxx. W Wielkiej Brytanii czy w Polsce sklep nazywa się TK Maxx. Jest to dokładnie to samo. I plan tutaj, który mam, to zakupienie kremu ze śluzem ślimaka koreańskiego. Generalnie polecam bardzo koreańskie produkty do pielęgnacji, zwłaszcza te zawierające śluz ślimaka. Ciężko jest ostatnio je kupić w Wielkiej Brytanii, nie wiem jak to wygląda w Polsce. Kiedyś jak lataliśmy do Korei, to zawsze przywoziłem tego typu produkty z Seulu. W tej chwili nie latamy jeszcze, myślę, że od czasu COVID-u nie wznowiliśmy lotów do Seulu. Więc zapas kremów ze śluzem się skończył. Zobaczmy, czy będzie tutaj w tym sklepie. Zaraz zobaczymy, czy są kremiki. Ale spójrzcie, bardzo ciekawa wystawa, pomnik. Bardzo duży wybór kosmetyków, dużo większy niż w Wielkiej Brytanii. Nawet jest dział Korean Beauty z kremami koreańskimi. Ciężko jest w Anglii ostatnio dostać krem z wyciągiem ze śluzu ślimaka. I tutaj nawet też właśnie widzę, że znalazłem tylko jeden, ale jest super. Wyciąg ze ślimaka czarnego. Także kupujemy kremik ze śluzem ślimaka. Ogromny sklep Primark, chyba największy jaki widziałem na świecie. Kiedyś byłem tutaj w nim wewnątrz. Ogromny, wiele pięter. Niesamowite. Jaki to jest ogromny budynek. Robi wrażenie. Jesteśmy z powrotem w parku Boston Common. Jestem w drodze do hotelu. I tutaj w tej pięknej zimowej scenerii, tym ujęciem na zamarzniętym stawie, chciałbym się z Wami pożegnać. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie lajka, skomentujcie, napiszcie mi, co sądzicie o vlogach, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym vlogu z kolejnej destynacji. I was born to fly higher than the sun. No regrets, no turning back. My journey's just begun. Through the fire.